Nowy silnik graficzny Unreal Engine 5. Czym jest, czym będzie i co nam zaoferuje w nowych generacjach konsol. Ten odcinek jest dla Ciebie. Zapraszam do wspólnego oglądania. Unreal Engine 5 to najnowszy silnik gier komputerowych tworzony właśnie przez Epic Games. Poprzednie, obecne na roku od 1998 roku wersje, w szczególności wydane w 2014 roku Unreal Engine 4, cieszą się olbrzymim zainteresowaniem producentów. Ciętnie wykorzystują go w swoich projektach właściwie wszystkich możliwych gatunków, przede wszystkim ze względu na duże możliwości, jakie oferuje zarówno graficzne, jak i fizyczne. Nowy silnik powstał z myślą o nowej fali gier tworzonych na konsole kolejnej generacji. Mowa tu przede wszystkim o PlayStation 5 i Xbox Series X, jak również coraz wydajniejsze komputery. Wprawdzie Unreal Engine 4 również jest z nimi kompatybilny, ale ten nowy zaoferuje twórcom gier znacznie większe możliwości, co z kolei docenimy my, gracze. Demo, które możecie teraz zobaczyć, zostało uruchomione na konsoli PlayStation 5 i było renderowane w dynamicznej rozdzielczości przez większość czasu w 1440p. Firma Epic Games potwierdziła jednak, że tę samą demonstrację można by przeprowadzić na komputerze w aktualnej specyfikacji. Jakie są właśnie najważniejsze nowości Unreal Engine 5? Powyższa demonstracja, zatytułowana Lumen in the Land of the Nanite, prezentuje możliwości silnika Unreal 5. Przede wszystkim koncentruje się na dwóch technologiach, umożliwiających tworzenie realistycznego środowiska i upraszczających ten proces, a będących najważniejszymi nowinkami w tej wersji Unreal Engine. Pierwsze to jest tzw. Lumen, zapewniający dostosowujące się do każdej sceny i biorące pod wiele różnych czynników, takie jak kąty nachylenia czy liczba i rodzaj źródeł światła, realistyczne i dynamiczne właśnie oświetlenie. Światło, cienie i odbicia reagują natychmiastowo na wszelkie zmiany, niezależnie od tego, czy środowisko będzie milimetrowe czy kilometrowe. Druga rzecz to są nanite, umożliwiające generowanie olbrzymich ilości szczegółów geometrycznych. Poprzez importowanie wysokiej jakości obiektów bezpośrednio do silnika gry są one przesyłane strumieniowo i skalowane w czasie rzeczywistym. Oznacza to koniec z ograniczeniami takimi jak budżety pamięci wielokątów czy ręcznie tworzone LOD. Kiedy Unreal Engine 5 zadebiutuje w grach? Unreal Engine 5 będzie gotowy w 2021 roku. Dokładna data nie została ujawniona, wiemy za to, że wydanie pełnej wersji zostanie poprzedzone edycją testową, której premiera jest planowana na początek przyszłego roku. W gry na silniku Unreal Engine 5 zagramy nie tylko na nowych konsolach. Choć możliwości Unreal 5 zaprezentowano na PlayStation 5, silnik będzie kompatybilny także z Xbox Series X i konsolami obecnej generacji. Gry na Unreal Engine 5 zagramy też na PC-tach i Macach, a nawet na smartfonach i tabletach z Androidem i iOS-em. Oczywiście nie na każdym urządzeniu zachwycimy się grafiką, tak jak w tym właśnie demie z PlayStation 5. Jakie gry wykorzystają Unreal Engine 5? To jest pierwsze pytanie. Na razie lista gier bazujących na Unreal Engine 5 nie jest szczególnie długa, bo też, o czym już wspominaliśmy, sam silnik ma być gotowy dopiero w przyszłym roku. Poznaliśmy póki co dwa tytuły. Pierwszy z nich jest niezwykle popularny Fortnite, którego twórcy dokonają w 2021 roku przenosin. Docenić to mają przede wszystkim posiadacze PlayStation 5 i Xbox Series X, dla których wersja zadebiutuje wraz z konsolami. Wiemy też, że silnik Unreal Engine 5 będzie bazą dla gry Senua's Saga, Hellblade 2 oraz, jak zapowiedział Phil Spencer, kilku innych gier tworzonych przez ekipy działające pod skrzydłami Xbox Game Studios z myślą o Xbox Series X. Jak widzicie, na początku mamy nie za dużo informacji, ale sam wygląd dema wskazuje nam, że jest to coś pięknego. Dlatego bardzo dziękuję Wam za wspólne oglądanie tego małego poradnika, małej recenzji dotyczące tego, co nas czeka w przyszłości. Zasubskrybujcie mój kanał, dajcie lajki w górę, komentarze i widzimy się w następnym odcinku. Podziwiajmy teraz to piękne cudo.
we can do more than a single statue. There are nearly 500 of that exact statue at the same detail level placed in this room, for a total of over 16 billion triangles from statues alone. Over this entire demo, there are hundreds of billions of triangles. So with Nanite, you have limitless geometry, and with Lumen, you have fully dynamic lighting and global illumination, all running on a PlayStation 5. There's not much time left. And this doesn't need to be constrained to small rooms. It can stretch all the way to the horizon. The portal, it's open. Don't fail me now. It's time to see what's next.